od powstania materii, przez stworzenie czasu i przestrzeni, po wyłonienie się lądu i wody. Co stoi za siłami sprawczymi w świecie Pokemonów? Kim są bogowie świata Pokemonów? Tego dowiecie się dzisiaj w tym filmie. Mitologia świata Pokémon. Zacznijmy od samego początku czasu. W ciemności pojawiło się tajemnicze jajo, z którego wykluł się Arceus, pierwszy Pokémon. Zapewne spotkaliście się w swoim życiu z filozoficznym pytaniem, co było pierwsze, jajko czy kura? W świecie Pokémonów nie mamy co do tego wątpliwości. Jajko. Wielkie, tajemnicze jajo. Pośrodku całkowitej nicości. W wielu kulturach jaja są symbolem nowego życia, więc w sumie nic dziwnego, że w świecie Pokémonów to właśnie jajo jest początkiem Genesis, stworzenia całego wszechświata. Arceus postanawia stworzyć Dialgę, Palkię i Giratinę, obdarowując ich kolejno zdolnościami władania czasem, przestrzenią i antymaterią. Jednak Giratina zbuntowała się i za karę została zesłana do świata zwanego zniekształconym lub odwróconym światem. Distortion World to nazwa nadana innemu wymiarowi, który zamieszkuje legendarny Pokémon Giratina. Z opisów tego miejsca wiemy, że w odwróconym świecie panują inne zasady fizyki niż w naszym. Przykładowo, grawitacja nie jest skierowana w dół. Świat ten jest najczęściej przedstawiany jako pustynia, zawieszona w otchłani wszechobecnego ciemno-niebieskiego oceanu. Następnie Arceus, Dialga i Palkia stworzyły razem wszechświat i świat Pokémonów. Po skończonym dziele udały się do swoich wymiarów, do których wejście znajduje się w miejscu zwanym Szczyt Włóczni, inaczej Spear Pillar. Następnym krokiem, który podjął Arceus, było stworzenie Uxie, Mesprita i Azelfa. Podarował tym samym dary emocji, mądrości i siły woli wszystkim żywym stworzeniom, a trio legendarnych Pokémonów stało się symbolami tych cech. Uxie reprezentuje mądrość, Mesprit emocje, a Azelf siłę woli. Co ciekawe, każdy z tych Pokémonów symbolizuje również jeden z atrybutów władzy cesarskiej Japonii. Lustro Yata no Kagami, naszyjnik Yasakani no Magatama oraz miecz Kusanagi. Dynastia cesarska Japonii jest najstarszym, wciąż panującym rodem na naszej planecie. Jej początki są owiane mgłą mitologii. Według podań dynastia Yamato, której przedstawicielem jest obecny cesarz Naruhito, została zapoczątkowana w 660 roku przed naszą erą przez pierwszego cesarza Jimu. Według podań Jimu był potomkiem bogini słońca, Amaterasu. Trójka legendarnych Pokémonów następnie przeniosła się do nowych lokacji. Uxie do Jeziora Ostrości, Mesprit do Jeziora Prawdy, a Azelf do Jeziora Waleczności. W ten sposób powstali Strażnicy Jezior. Ciśnienie w głębinach oceanów uformowało Kyogre, pana wód, a w głębi ziemi z pyłu i magmy zrodził się Groudon, władca lądów. W tym samym czasie w warstwie ozonowej naszej planety z powietrza wyłonił się Rayquaza, który zaczął latać w najwyższej warstwie atmosfery, okazjonalnie przylatując do filaru nieba, by odpocząć. Kyogre zaczął poszerzać morza, a Groudon lądy. Doprowadziło to do spotkania tych Pokémonów i zapoczątkowało ich legendarny, katastrofalny konflikt o władzę. Trwał on tak długo, póki Rayquaza nie zakończył go, a Groudon i Kyogre udali się do specjalnych grot, gdzie spoczywają aż do wydarzeń z generacji trzeciej.
Wydarzenia w Hoenn doprowadziły do konfliktu legend Groudona i Kyogre, przez co mieszkańcy regionu zmagali się z anomaliami pogodowymi. Rayquaza zstąpił z nieba, aby stłumić walkę tytanów. Ciekawostką jest fakt, że Rayquaza żywi się cząsteczkami powietrza, które zbiera z atmosfery i pojawia się na Ziemi tylko wtedy, gdy potrzebuje odpocząć. Ponieważ rzadko pojawia się na Ziemi, nikt tak naprawdę nie zna jej specjalnych mocy. Czerwona kula i kula indygo zostały stworzone, by nie dopuścić do obudzenia Kyogre i Groudona i dla bezpieczeństwa ukryte na górze stosu, inaczej Mount Pyre. Mniej więcej w tym czasie, w nieznanych okolicznościach, powstał Mew. Mew był praojcem wszystkich Pokemonów. Posiada on DNA podobne do kodu genetycznego wszystkich pozostałych Pokemonów. Na dodatek może nauczyć się wszystkich ruchów. Mew uważany jest za przodka niemalże wszystkich Pokemonów, nie licząc kilku legendarnych Pokemonów, które są starsze nawet niż sam Mew. Prawdopodobnie Mew został stworzony przez Arkeusa gdzieś w głębi Wszechoceanu, ponieważ Arceus chciał zaludnić świat Pokemonami. Jakiś czas później, wewnątrz gór, przebudził się gigant Regigigas, zdolny do przesuwania kontynentów. To on uformował regiony świata Pokémon, stworzył górę Coronet i uformował 3 tytanów. Z gliny stworzył Regiroka, z lodu Regice'a, a z magmy Registila. Jednym z pierwszych regionów, które stworzył Regigigas, był region Sinnoh, uformowany wokół góry Coronet. Podczas prac Regigigasa nad formowaniem kontynentów w jeziorze lawy powstał Hitran. W tym czasie Arceus stworzył 3 kule. Kulę kryształową, kulę połyskującą i kulę cudowną, a następnie zapadł w głęboki sen. Tak skończyła się epoka przed czasami, a zaczęła się era prehistoryczna. W czasach prehistorycznych wczesne Pokemony zamieszkiwały rozmaite regiony, lądy i morza. Były to takie Pokemony jak Anorith, Aerodactyl, Tyrantrum, Kabuto, Lilip, Cranidos, Archeops, Omanite i wiele innych starożytnych Pokemonów. Wtedy świat przemierzała też pierwotna forma Genesecta, bardzo odmienna od tej odnalezionej tysiące lat później przez zespół Plazma i przerobionej ze skamieliny na wzór dzisiaj znanego nam Pokemona. 20 000 lat przed czasami dzisiejszymi w regionie Galar rozbił się meteoryt zawierający Eternatusa, a w regionie Hoenn pierwszy Claydol został powołany do życia z glinianej lalki. 10 000 lat przed czasami obecnymi populacja mamosłajnów kwitła aż do końca epoki lodowcowej. Niedługo później nastąpiła mutacja i degeneracja Magikarpów, które stały się słabsze niż wcześniej. Dawniej te Pokemony były potężnymi rybami. Nastała epoka żelaza, kiedy to Regigigas, Regirock, Regice i Registeel zostały zapieczętowane w świątyniach w regionach Sinnoh i Hoenn. Zanim to nastąpiło, były one czczone przez pierwotnych ludzi. Trzy 3000 lat przed czasami obecnymi wybuchła wojna w regionie Kalos. Były król tego regionu o imieniu AZ stworzył broń ostateczną i krótko po tym otrzymał dar nieśmiertelności od Floet. To te wydarzenia doprowadziły do odkrycia mega ewolucji. W podobnym okresie miał miejsce najciemniejszy dzień. Nazwano tak mroczną burzę, która okryła region Galar. Najciemniejszy dzień został przerwany przez Zaciana i Zamazentę. 2000 lat temu region Hoenn był nawiedzany przez deszcze meteorytów. W tym czasie świat był przepełniony energią, o którą walczyli Groudon i Kyogre w swoich formach Primal. Rayquaza, która ich powstrzymała, została uznana za zbawcę przez mieszkańców regionu Hoenn. 1500 lat temu, w miejscach, które teraz są ruinami rozmieszczonymi w różnych regionach, powstał najwcześniej znany system pisma. Jest on niemal identyczny do tajemniczych Pokemonów Unknownów. Archeolodzy nie są pewni, czy to pismo było na nich wzorowane,
czy też w jakiś magiczny sposób powołało je do życia. Są jednak pewni, że istnieje jakiś związek pomiędzy pierwszym alfabetem a tymi tajemniczymi Pokemonami. 1000 lat temu kolejny meteor uderzył w region Hoenn i stworzył krater, w którym powstało miasto Sootopolis. Groudon i Kyogre przebudziły się ze swego snu i ponownie walczyły o pierwotną energię. Tym razem mieszkańcy regionu znów poprosili Rayquazę o pomoc. Pokémon ten użył mocy meteoru i przeszedł pierwszą w historii tego regionu mega ewolucję, uspokajając walczącą dwójkę. 800 lat temu Xerneas uwolnił życiową energię w całym regionie Kalos, po czym udał się do lasu i zapadł w sen w formie drzewa. Yveltal pochłania tę życiową energię, a następnie ukrywa się w jaskini i zapada w sen w formie kokonu. 700 lat temu ludzie zbudowali wieżę Dzwonu i wieżę Mosiądzu. Ho-Oh i Lugia przylatywały, by spocząć na ich szczytach. Niestety nie wiemy, skąd się tam wzięły i dlaczego upodobały sobie akurat te wieże. Około 500 lat temu powstał pierwszy Spiritomb, który został stworzony poprzez zapieczętowanie 108 duchów w specjalnym kamieniu. W tym czasie została również zbudowana Magiarna, która towarzyszyła córce pewnego króla. Do jej budowy mędrcy użyli życiowej energii i stworzyli sercoduszę, która zasilała Magiarnę. W tym samym czasie duchowi strażnicy Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu i Tapu Fini walczyli z Solgaleo i Lunalą. To bardzo znamienne, gdyż to właśnie archipelag hawajski jest tym regionem świata, na którym wzorowano region Alola. Około 200 lat temu region Unova walczył z powodzią, w wyniku której powstała wyspa zwana Liberty Garden. Wyspa została wykupiona przez bardzo bogatą rodzinę i gdzieś w zakamarkach tego miejsca ukrywa się legendarny Pokémon Victini. Około 150 lat temu wybuchł ogromny pożar w mosiężnej wieży, która spaliła się aż do fundamentów. W pożarze tym zginęły 3 Pokémony, które były uwięzione w środku. Legendarny Ho-Oh, litując się nad ich losem, wskrzesił te Pokémony. 3 legendarne bestie Entei, Raikou i Suicune, które w ten sposób stały się jego sługami na wieczność. Choć nie jest to pewne, to badacze podejrzewają, że 3 Pokemonami, które zginęły w pożarze, mogły być 3 ewolucje Eevee'ego, pochodzące z regionu Kanto. Elektryczny Jolteon został wskrzeszony jako Raikou, symbol pioruna, który uderzył w wieżę. Ognisty Flareon stał się Enteiem, reprezentującym pożar wieży, a wodny Vaporeon przypomina nam o deszczu, który ugasił pożar trawiący mosiężną wieżę. Po tym wydarzeniu Ho-Oh opuścił pogorzelisko i wyruszył poszukiwać człowieka o czystym sercu. Niedługo później założono Ligę Pokémon i stoczono pierwsze walki ligowe w historii. 100 lat przed generacją pierwszą Klink zaczął pojawiać się w jaskini elektrokamieni, a Roggenrola został odkryty w szczelinie powstałej w wyniku trzęsienia ziemi. W roku 1925 pierwsze pokebole zostały skonstruowane. Kilka lat później firma Silph Company stała się wiodącym producentem pokeboli z siedzibą w regionie Kanto w mieście Safrania, Saffron City. Na przestrzeni lat Silph Company udało się opracować wyjątkowy przedmiot o nazwie Master Ball, dzięki któremu złapiemy dowolnego Pokemona ze 100% skutecznością. Pokebole do dziś budzą zaciekawienie badaczy. Jedną z największych tajemnic ludzkości jest tajemniczy GS Ball. Legendy mówią, że miał zostać stworzony z pióra Lugi oraz Ho-Oha, a człowiek, który posiądzie jego moc, miał kontrolować czas, który w mitologii Pokémon uosabiany jest z mitycznym Celebim. Około 40 lat temu Lunatone został po raz pierwszy znaleziony w kraterze po meteorycie. 20 lat przed wydarzeniami z gier Pokémon Sun i Moon pierwszy Porygon zostaje stworzony przez naukowców. Kilka lat przed generacją pierwszą, 6 lutego, klon Mewtwo przychodzi na świat, stworzony w laboratorium przez naukowców pracujących dla Giovanniego. Niedługo potem Giratina wraca do świata Pokémonów. W
ten sposób kończy się okres historyczny świata Pokemonów i zaczyna się okres bieżący, ten, który znamy bezpośrednio z wydarzeń z gier Pokémon, które wyszły na przestrzeni ostatnich 20 lat. Skoro zanurzyliśmy się już w pokemonową mitologię, to teraz przyszła pora, żeby przedstawić niezwykłe powiązania niektórych legendarnych i mitycznych pokemonów do stworzeń, bóstw i legend z różnych zakątków świata. Wiele pokemonów i ich historie było wzorowanych na historiach z prawdziwego życia i na mitologiach różnych ludów na przestrzeni dziejów. Nie wszystkie analogie przedstawione w tym filmie są 100%, gdyż nie zawsze posiadamy wiedzę, co dokładnie inspirowało dany motyw z Pokemonów. Arceus bardzo przypomina bogów utożsamionych ze stworzeniem. Przykładem może być byk Apis. W mitologii egipskiej Apis jest świętym bykiem w mieście Memphis. Uważa się go za wcielenie ptacha, który uznawany jest za Boga Stwórcę i stoi na czele wielkiej trójki bogów, razem z Sechmet i Nefertumem. To bardzo dobre porównania, ponieważ Hapis, bóg Nilu, kontrolował wylewy rzeki w starożytnym Egipcie. W filmie Arceus i klejnot życia możemy zauważyć, jak Arceus w podobny sposób kontroluje rzekę, przez co mieszkańcy mogli znów uprawiać swoje plony podczas klęski suszy. Kolejnym dobrym porównaniem Pokemona do egipskiej mitologii jest podobieństwo Lucario do Anubisa, boga życia pozagrobowego. Historia Giratiny wydaje się czerpać inspirację z upadłego anioła z mitologii hebrajskiej, szatana. Zarówno Giratina, jak i szatan zbuntowali się przeciw bogowi i zostali wygnani. Giratina, niczym hebrajski szatan, jest zamknięta w swoim własnym królestwie, którego jest władcą. Widzimy tutaj pewną analogię do hebrajskiego mitu o wygnaniu jednego ze zbuntowanych aniołów, szatana. Giratina, podobnie jak szatan, jest wygnana przez bóstwo Arkeusa poza świat bogów i poza świat ludzi. Natomiast tutaj analogie się kończą, ponieważ Giratina w przeciwieństwie do szatana nie kusi do grzechu, ani nie próbuje zwalczać Arkeusa, by przejąć władzę nad ludzkimi duszami. Kyogre i Groudon to ciekawe przypadki. Kyogra można porównać do morskiego potwora Lewiatana, a Groudona do Behemota. Oba te stworzenia pochodzą z legend hebrajskich i są wspomniane w Biblii. Podobnie jak wspomniane Pokemony, Lewiatan i Behemot są opisywane jako toczące ze sobą walkę. Co ciekawe, Lewiatana często porównuje się do wieloryba. We współczesnym języku hebrajskim słowo lewiatan oznacza właśnie wieloryb. Budzi to oczywiste skojarzenia z Kyogrem. Natomiast biblijny Behemot jest przedstawiany w postaci hipopotama lub słonia. Samo słowo Behemot można tłumaczyć z hebrajskiego jako bestia. Strażnik ukrywający się w warstwie ozonowej, Rayquaza, przypomina chińskiego smoka, Shenlonga lub Lindworma, czyli stworzenie ze staronordyckiej mitologii. Jednak najbardziej Pokémon ten jest podobny do Quetzalcoatla, czyli jednego z najważniejszych bóstw plemion zamieszkujących Mezoamerykę przed czasami Kolumba. Jest on niejednokrotnie przedstawiony jako wielki, pierzasty wąż. Był on uważany przez starożytnych Azteków za jednego z współtwórców znanego nam świata. Rodzina Regich, czyli Regirock, Regice, Registeel i Regigigas mogą czerpać inspiracje z golemów występujących w hebrajskiej mitologii lub z potężnych greckich tytanów. Golemy to gliniane istoty przypominające człowieka, które nie miały zdolności mowy i były kojarzone z procesem Bożej kreacji. Mówi się, że golem jest tak samo jak Adam, pierwszy człowiek ulepiony z gliny, natomiast Bóg nie tchnął w niego ducha. Według starożytnych Żydów człowiek pozbawiony duszy miałby być właśnie golemem. Natomiast greccy tytani byli oczywiście olbrzymimi potomkami greckich bogów. Natomiast wydaje mi się, że Regi najbardziej odnoszą się do takiego wywodzącego się z gier fantasy przedstawienia golemów,
gdzie niejednokrotnie mamy do czynienia z różnymi rodzajami golemów, czyli stworów ulepionych z kamienia. Są też ogniste golemy czy lodowe golemy i wydaje mi się, że właśnie do tego dwudziestowiecznego, fantastycznego przedstawienia golemów nawiązują właśnie najbardziej te Pokemony. Kolejną ciekawą inspiracją dla legendarnego Pokemona mógł być legendarny japoński patron mórz zwany Ryujin. Ten Pokemon mógł być inspiracją dla Lugi. Ryujin jest przedstawiany w mitologii jako smok posiadający moc oceanów. Ryujin dosłownie oznacza smoczy bóg. Na średniowiecznych przedstawieniach widzimy go z wielką paszczą wynurzającego się z morskich fal. To właśnie Ryujinowi przypisuje się rozpętanie huraganu, który zatopił mongolską flotę Kublai Khana, który próbował najechać Japonię. Huragan ten Japończycy do dziś nazywają kamikadze, czyli boski wiatr. Z japońskiej mitologii dowiadujemy się, że Ryujin miał używać klejnotów pływów, by kontrolować wody w oceanach i morzach. Nawiązaniem do tych klejnotów może być kula ognia, pioruna i lodu, które znajdują się w archipelagu Wysp Oranżowych. Według proroctwa z Shamuti, kule te połączone ze sobą miały mieć moc uspokojenia potwora z głębin. W tradycyjnej japońskiej religii shintoistycznej Ryujin został przedstawiony jako czczony wodny kami, czyli bóstwo. Dla Japończyków odgrywał ważną rolę w mitologii, gdyż jest powiązany z rytuałami w rolnictwie, z modlitwami skierowanymi z prośbą o deszcz lub też o udane łowy rybaków. Legendarne ptaki z pierwszej generacji, Articuno, Zapdos i Moltres, mogą być stworzone na wzór różnych mitycznych ptaków z mitologii. Articuno przypomina Symurga z mitologii perskiej. Był on obdarzony niebieskimi piórami i pięknym, długim ogonem. Mówiono o nim, że był życzliwy i mądry. Natomiast Moltres mógł być bazowany na Feniksie. Zarówno Moltres, jak i Feniks to wielkie ptaki, posiadające zdolności związane z ogniem. Feniks uchodzi za symbol słońca i odrodzenia. Ostatni z trio, Zapdos, przypomina ptaka grzmotu, w którego wierzyli Indianie z północnej Ameryki. Według ich legend ptak ten potrafił tworzyć pioruny, machając swoimi skrzydłami, oraz włada światem powietrza. Ho-Oh również przypomina Feniksa, a dokładnie jego chińską wersję zwaną Fengguangiem. Chińskie Feniksy były przedstawiane jako władcy wszystkich ptaków. Samo imię Ho-Oh jest bardzo podobne do nazwy Fengguanga w języku japońskim, czyli Ho-Oh. Tak więc jest między nimi bardzo silne połączenie. Legendarne bestie Entei, Raikou i Suicune również mają bardzo ciekawe inspiracje. Entei mógł być wzorowany na chińskim lwie, zwanym też psem Fo lub Fo. Wierzono, że jest on symbolem dostojeństwa i potęgi, co bardzo pasuje do Enteia. A także chronił przed złymi mocami i duchami oraz stał na straży prawa. Raikou jest podobny do Raiju, japońskiej bestii piorunów, towarzyszącej Raijinowi, bogowi gromów, występującemu w Shinto, czyli tradycyjnej japońskiej religii. Z kolei Suicune może być powiązany z Kirinem, tajemniczym zwierzęciem z mitologii chińskiej. Kirin to stworzenie składające się z części ciała innych zwierząt. Posiadał głowę smoka, rogi jelenia, łuski ryby, kopyta wołu i ogon lwa. Uważano go za dobry znak i symbol łaski niebios. Niejednokrotnie do Kirina porównuje się również innego Pokemona, mitycznego Pokemona Keldeo. Tornadus i Thunderous, a także ich brat Landorus w swojej domyślnej formie, czyli Incarnate, przypominają arabskie dżiny, jak i pewne japońskie bóstwa. Landorus miałby symbolizować Inari, bóstwo płodności, rolnictwa, przemysłu i powodzenia. Tornadus to Fujin, bóstwo wiatru, a Thunderous to wspomniane już chwilę wcześniej Raijin, bóstwo piorunów i gromów. Ogon Thunderusa przypomina związane bębny, które dzierży Raijin. Natomiast formy Terian tych Pokemonów również są powiązane głęboko z chińską mitologią
tym razem z mitycznymi stworzeniami, które należą do 4 strażników nieba. Landorus w tej formie to Bai-Hu, czyli biały tygrys. Tornadus to Zhu-Ke, czyli szkarłatny ptak. A Thunderus to czarny żółw lub smok o imieniu Qinlong. Ten ostatni był przedstawiany w różnych formach, różnie również zapisuje się jego imię. Czasami widziana pisownia to Shenlong. Każdy ze strażników nieba ma przypisany dla siebie kierunek świata oraz porę roku. Zekrom, Reshiram i Kyurem najprawdopodobniej reprezentują koncepcję Yin i Yang z chińskiej filozofii. Yin i Yang to 2 przeciwne siły, które jednak są niezbędne dla swojego wzajemnego istnienia oraz się uzupełniają. Zekrom symbolizuje Yin. Jest przedstawiony poprzez czerń, oznacza wodę lub ziemię oraz ciemność. Z kolei Reshiram symbolizuje Yang, reprezentuje go biel, ogień, wiatr oraz światło. Tak jak Yin i Yang, Zekrom i Reshiram reprezentują przeciwieństwa, które nawzajem się uzupełniają. Kyurem to Pokémon, który ma możliwość połączyć się z Zekromem lub Reshiramem i stać się czarnym lub białym Kyuremem. Jednak dopóki się to nie stanie, jest on tylko skorupą, która poszukuje tych legend, by się z nimi połączyć i zamraża wszystko, co stanie mu na drodze. W ten sposób Kyurem reprezentuje Wu-Ji, czyli stan bez Yin i Yang, stan braku harmonii, niebezpieczną, destrukcyjną siłę w chińskiej mitologii. Xerneas, legendarny Pokémon z generacji 6, przypomina Eiktymira. Jest to jeleń z nordyckiej mitologii, który strzeże bram Walhalli, czyli krainy, do której udają się po śmierci nordyccy wojownicy, a także ich władcy na wieczne uczty i biesiady. Przeciwieństwo Xerneasa, Yveltal, przypomina Morrigan, celtycką boginię magii, podziemia, wojny i zniszczenia, która często przybiera formę kruka. Zygarde jest ciekawym legendarnym Pokémonem, ponieważ ma 3 formy zależne od tego, ile jego mocy udało nam się uzbierać. Jego formy przypominają zwierzęta, które reprezentują 3 dzieci nordyckich bóstw, Lokiego i Angerbody. Chodzi o Fenrira, Jormunganda i Helle, które również przybierają formę zwierząt tych samych, które przybierają poszczególne formy Zygarda. Zygarde 10% przypomina Fenrira, czyli wielkiego psa bogini Hel, lub Garma, który również jest wielkim psem należącym do bogini Hel, z tą różnicą, że zajmuje się pilnowaniem bram Królestwa Umarłych. Zygarde 50% przywodzi na myśl Jormunganda, wielkiego węża, albo Nidhogg, czyli innego węża, który podgryza korzenie Yggdrasilu, czyli drzewa życia. Kompletna forma Zygarda, może nie z wyglądu, ale z koncepcji, jest podobna do bogini Hel, bogini śmierci i władczyni krainy zmarłych, Helheimu. Zarówno Type Null i Silvally z generacji 7 mogą być wzorowani na chimerze, czyli stworzeniu z mitologii greckiej, które posiada części ciała różnych zwierząt, np. głowę lwa, ciało kozy i ogon węża. Region Alola jest ochraniany przez 4 duchowych strażników: Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu i Tapu Fini. Ich rola jest podobna do funkcji pełnionych przez 4 głównych hawajskich bogów. Tapu Koko był wzorowany na Kukailimoku, bogu wojny i konfliktu, Tapu Lele na Kane, bogu życia, Tapu Bulu na Lono, bogu obfitości i pokoju, a Tapu Fini na bogu Kanaloa, bogu oceanów. Pokemony te zostały ciekawie przemyślane, by pełnić funkcję opiekunów życia w Aloli w kategoriach nawiązujących właśnie do tych hawajskich bóstw. To bardzo znamienne, gdyż to właśnie archipelag hawajski jest tym regionem świata, na którym wzorowano region Alola. Główne legendy tego regionu, Solgaleo i Lunala, również mają ciekawe korzenie. Alchemia to pseudonauka skupiająca się na przemianie jednego elementu w drugi. W tym przypadku Solgaleo może reprezentować alchemiczny symbol zielonego lwa,
pożerającego słońce. Ten zielony lew odnosi się do substancji o tym samym kolorze witriolu, a słońce odnosi się do złota. Witriol w najczystszej postaci jest kwasem, który może pokonać każdy metal, z wyjątkiem właśnie złota. Obecnie ten kwas jest znany po prostu jako kwas siarkowy, a witriolem nazywamy substancję powstałą w reakcji kwasu siarkowego i żelaza. W ten sposób właśnie ta alchemiczna ciekawostka może łączyć Sol Galleo z jego drugim typem stalowym. Z Lunalą sytuacja jest jeszcze prostsza. Przypomina ona Itzpapalotl, aztecką boginię ognia, gwiazd, ziemi, rolnictwa i śmierci, często przedstawianą zaostrzonymi, nietoperzymi skrzydłami. Trzeba przyznać, że to bardzo pasuje do Pokemona wyglądającego jak gwiezdny nietoperz. Lunala dzieli też podobieństwa z Kamazoc, czyli nietoperzową boginią nocy, śmierci i poświęcenia, która była czczona przez starożytnych Majów. Mityczny Pokémon Darkrai mógł być zaprojektowany na wzór Oneirosa, zwanego też Phobetor, uosobienia snów i koszmarów w greckiej mitologii. Inspiracją dla niego mógł być również Morfeusz, grecki bóg snów. Mały, uroczy Victini swoim imieniem oraz innymi cechami przywodzi na myśl boginię Nikę, skrzydlatą boginię zwycięstwa. Jej rzymskim odpowiednikiem była bogini Wiktoria. Kolejny Pokémon, który ma swoje korzenie w mitologii, to Hoopa. Jego forma Confined jest prawdopodobnie zaprojektowana na wzór arabskich dżinów, natomiast Hoopa w formie Unbound najprawdopodobniej był wzorowany na Shakti. W kulturze religijnej Indii Shakti była żoną Siwy. Reprezentowała siłę, która dzieli się na 4 postacie i może posiadać wiele rąk, tak jak Hoopa. Ta forma tego mitycznego Pokemona przywodzi również na myśl Gegenes, rasę 6-ramiennych olbrzymów z mitologii greckiej. Możliwe jest, że obie formy Hoopy nawiązują również do Neschy, popularnego chińskiego bóstwa posiadającego wiele rąk, które ma podstępną i żartobliwą naturę, podobnie jak Hoopa. Jak widzicie, mitologia świata Pokémonów jest bardzo rozbudowana i na pewno jeden film nie wystarczy, żeby zagłębić się w nią do końca, ale potraktujcie ten film jako taką pierwszą lekcję, wykład wstępny do wiedzy o mitologii świata Pokémonów. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe dowiedzieć się, jaka jest mitologia samego świata Pokémonów oraz na jakich mitach i legendach z naszego świata jest ona bazowana. Jeśli chcecie w przyszłości obejrzeć więcej filmów tego typu, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć.